Cześć, dzisiaj Was zabieram na kolejny targ staroci w dużym mrozie. Jak było? No to teraz czołóweczka i za chwilę zobaczycie. O tych myślałem, że Mróz dziś, więc zobaczcie jak pusto. Miejsca. bo ja mam, tu jest rama. Damianek Sergielski. Piękna lampa. Nie wiem, czy jej kiedyś Wam nie pokazywałem. Ale mało ludzi, kurczę. Nie ma co nawet nagrywać. Takie miejsca najbardziej lubię do wspierania właśnie. Coś rosyjskiego. Idę dalej, bo jest tak zimno. Oleg ma tu fajne dzisiaj sprzęciory. Telefony epoki. Dzisiaj kurczę, większość to jest, zobaczcie, kartonowych królestw. Tu coś może ciekawego będzie. Rozmowę. Skarby z PRL. Zobaczcie jakie puchy. Nie ma co. Trzeba chyba do domu się zawijać na drugie śniadanie. Nie będę nagrywał Wam przecież pustych przestrzeni. Zbyt długiej relacji, jak widzieliście, nie udało mi się zrobić z targu. No przestrzenie były bardzo spore, jeśli chodzi o sprzedających, dlatego że po prostu ich nie było. Aczkolwiek pozdrawiam też swoich widzów, których na początku targu spotkałem i nawet narzekałem, że jeszcze nic nie znalazłem, nic nie zdobyłem. No ale później, chwilę, no to już coś tam się zdobyło. Śmiem twierdzić, że jak ostatnio pokusiłem się o stwierdzenie, że to był może jeden z lepszych strzałów winylowych w tym roku, jako pierwszy targ, który odwiedziłem, tak myślę, że drugi go może przebić, więc za chwilę zobaczycie, co tam zdobyłem. No, opłacało się wstać pomimo tego mrozu i pojechać do Grodziska Mazowieckiego, gdzie czasami zdarzają się takie perełki, które za chwilę zobaczycie. Dzisiaj chyba cały odcinek będę musiał poprowadzić z moim pieskiem, bo nie ustępuje mnie na krok. Stęskniony bardzo. Wydałem na tym targu, no sporo jak na mnie, bo wydałem równo 600 zł. U jednego pana kupiłem pakiet płyt, no i u drugiego kupiłem pakiet płyt. No i to jest po prostu kwota, którą straciłem na tym targu. Kwota wydaje się duża, ale no to Wy ocencie, czy dobrze spożytkowałem te środki, czy po prostu wydałem bezsensownie. I dajcie znać w komentarzach oczywiście. A kto nie subskrybuje, no to oczywiście teraz ma czas, żeby kliknąć subskrybuj, dzwoneczek, łapka w górę, żeby żaden film Was nie ominął. A ja zaczynam pokazywanie. U pierwszego pana kupiłem pakiet płyt Hendrixa. To jest akurat Band of Gypsies. I to są jeszcze w foliach. To jest nawet na gatefoldzie. I to są reedycje. To jest akurat reedycja z 2010 roku. Ją tutaj sobie odłożę z tyłu. Kolejny
Hendrix. I to jest też Sony Music. 2009 rok, reedycja w folii, też gatefold. I tu są dwie płyty. Co tam za zapaszek poczułeś? Jimi Hendrix, kolejny. I to też jest reedycja, moi drodzy. Tutaj nie jest napisane z którego roku, widzę. Na pewno nie 71, bo jest z folii z hologramem. No dobra, ale to pewnie też lata 2010-15. Kolejny Jimi Hendrix. Też gatefold, folia. I to jest reedycja 2014 rok. Hologram, nóweczka. Kolejny Hendrix. I to jest reedycja 2015. Też z hologramem, folia, gatefold. Widać, że to jest otwierane tak jak epoka. Ja niektóre z tych płyt posiadam z wydań epokowych, ale nie są to ani brytyjskie, ani amerykańskie wydania, chyba niemieckie, holenderskie i coś szwedzkiego mam, więc z ciekawości w wolnej chwili sprawdzę różnice pomiędzy tymi wydaniami. No i myślę, że kiedyś się z Wami podzielę. A kurczę, myślę, że spokojnie mogłem zrobić całą audycję w Bemowie o Hendrixie, więc przypominam, w każdy wtorek 16-18 Radio Bemowo. Gram tylko z płyt gramofonowych. Może faktycznie zrobić całą audycję o Hendrixie. Chyba że uważacie, że to zanudziło niektórych słuchaczy. Też dajcie znać w komentarzach. A za chwilę pokazuję Wam drugą pakę, która złożyła się na te 600 zł. I teraz Was zaskoczę. Każda z tych płyt Jimiego Hendrixa kosztowała mnie równo 40 zł, czyli wydałem u jednego pana 200. W pewnym momencie, jak już wychodziłem z targu i widziałem osoby, które też szukają płyt winylowych, no to każdy trafił do tego pana, on tam miał po kartonie tych płyt i po targu widziałem ludzi, którzy chodzili właśnie albo z kompletem, tak jak ja, 5, albo 2, albo 1, albo 3, albo 4, więc ten targ był naprawdę chyba bardzo Hendrixowy. No ale teraz to, co kupiłem w pakiecie za 400 zł i myślę, że to jest dobra cena, według mojej opinii oczywiście, ale to decyzja zawsze należy do widzów, no i do Waszych komentarzy, więc komentujcie jak szaleni. Ja tą płytę już mam, ale w gorszym stanie, więc tutaj sobie w tym pakiecie wziąłem Moskwa. Płyty, tak jak ostatnio, w idealnym stanie, wydanie pronitowe. Nie wiem, czy wszystkie te płyty uda mi się pokazać z racji tutaj tego czworonożnego mojego towarzysza. Ale ok, odkładam. Tutaj zaskakująca płyta, moi drodzy, Józef Skrzek Live z wokalami Ryszarda Ridla. Tutaj są wokale jego. Płyta też w nienagannym stanie. One jeszcze nawet myjki nie widziały, ale nawet nie potrzebują, aczkolwiek będą umyte. Polskie nagrania oczywiście. I pudełka, i płyty, po prostu idealne stany. Fantastycznie. Tutaj też płyta, której nie miałem w swojej kolekcji. No Skrzeka też nie miałem. Tego wydania akurat. Martyna Jakubowicz. No niestety tutaj okładka trochę dziabnięta czasem, ale płyta też w znakomitym stanie. Więc już Wam pokazuję. Ona ma nawet zachowaną, widzę, oryginalną poltonowską kopertę. Tak wygląda z tyłu, a bardzo groźna księżniczka i ja. O, a płytę się postaram Wam wyciągnąć, jakiś paproch. Poltonowskie wydanie. Wszystko epoka. Dobra. Już nie komentujcie, że palcami ją tutaj docisnąłem, bo ona jeszcze nie widziała myjki. Zio w idealnym stanie. Mam, ale w gorszym, więc pójdzie na podmiankę.
I to jest płyta, która mnie zaskoczyła. The Cure, Disintegration, ale uwaga, wydanie węgierskie. 89 rok i wydanie węgierskie. Wkładki żadnej nie ma. Stan idealny okładki. Ja mam tą płytę na wydaniu jakimś represowym właśnie z 2014, nie wiem, 15. Tak wygląda środek. Ale takiej epokówki nie miałem. Pomimo, że to węgierskie tłoczenie to wziąłem. Córka moja jest fanem. Fanką, przepraszam. The Cure, ja też. Miles Davis. Tutu. Oczywiście z gościnnym udziałem na tej płycie Michała Urbaniaka. I płyta też w nienagannym stanie, zachowana, oryginalna koperta. I to jest też, moi drodzy, polskie wydanie. To jest polskie wydanie tej płyty. Przez polskie nagrania, oczywiście na licencji Warner Music. To już sobie tak ręką pomogę. Bo tutaj mi trochę niewygodnie przez lemcia. A później się z tym jakoś uporam. Na spokojnie. Dobra. Poszło. No ja sam mam sporo płyt w różnych tłoczeniach, ale w polskim jeszcze nie miałem. Ostatnio trafiłem Joy Division, no i teraz też trafiłem. Uwaga, no to jest niebywałe szczęście. Tylko że Closer. I to jest też polskie wydanie ton presowe. Tu już taka okładka lekko pożółkła, ale chciałem Wam pokazać też środek tego wydania, że jest wszystko zachowane. Dobra, insert, koperta oryginalna, płyta, jak wygląda płyta. Fantastyczny stan. Fantastyczny stan. Dobra. Oj, Lercio, nie ułatwiasz mi tutaj pracy dzisiaj, no ale cóż, jesteśmy razem tylko dziś, to musimy sobie jakoś razem tutaj radzić, tak? Dobra, jeszcze dołożę do środka tę kopertę, żeby nie zapomnieć. Żeby wszystko się zgadzało. Ok, dobra. No i teraz raz, dwa, trzy płyty przed wielkim finałem, więc przypominam o subskrypcjach, dzwoneczku, no i komentarzach. Moi drodzy, tego się nie spodziewałem w tym pakiecie, bo ten pakiet to już jest raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7 i tutaj 3, no to 10, czyli 400 zł zapłaciłem, wychodzi po 40 zł za sztukę. Niektórzy nie uwierzą. Ja też na początku nie mogłem uwierzyć. Dżem. Wydanie pol jazzowe. Stan idealny. Po prostu znakomity. Ach, powąchałbyś tą płytkę, posłuchał na pewno, co? Zobaczcie. Paproszki tylko. Tak jak wspominałem na początku, te płyty jeszcze nie widziały nawet myjki. Więc gdzieś tam pewnie w piwnicy albo w mieszkaniu leżały. Więc przez wiele lat. No to paprochy, rzecz naturalna przy płytach winylowych. Odkładam.
Kolejne zaskoczenie, też wydanie poljazzowe Jam Live. W nienagannym stanie płyta. Ja te płyty wszystkie na targu sobie na szybko zobaczyłem, żeby nie kupować kota w worku. I nie wierzyłem własnym oczom, a mam 4. Morał z tego taki, że po prostu opłacało się, nie zważając na ten mróz, pojechać. Aczkolwiek na początku, jak tam spotkałem widza, który mnie się zapytał, którego serdecznie jeszcze raz pozdrawiam, jak jest, to mówię, lipa straszna, nie ma płyt. A później się rozkręciło. No i tutaj w nienagannym stanie Jam Najemnik. Veriton wydanie. Pierwsze. I dla przyzwoitości też pokazuję płytę, w jakim jest stanie, a jest w stanie po prostu znakomitym. Uważam, że 400 zł za 10 takich płyt, czyli po 40 zł za sztukę, no to naprawdę kwota niewygórowana. Mogą się pojawić oczywiście komentarze, przepłaciłeś. Ok, jak macie tańsze źródła, no to gratuluję i zazdroszczę. No ale cóż, no 6 stówek się pozbyłem, ale ja osobiście uważam, że warto było. Teraz suchy chleb, woda. Nie, żartuję, jakoś jeszcze przeżyję. Pozdrawiam Was serdecznie, przypominam o komentowaniu. No i co? Widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć. Mój piesek nie potrafi łapką machać, ale może spróbujemy. O. Cześć, widzowie.